charge collapse perfected is fractal. To zapadanie się ładunku, to idealne zapadanie się ładunku jest właśnie fraktalne. So at this moment, to understand how gravity is created and how centripetal force happens. Więc żeby teraz zrozumieć, jak tworzona jest grawitacja, jak ta siła dośrodkowa się pojawia. Remember, this is your DNA making gravity. I musicie zrozumieć, że to jest to nasze DNA, które tworzy grawitację. Only love bends the light. I tylko miłość potrafi zagiąć światło. You're walking down and you'd like to bend a magnetic line. Jakbyśmy szli i chcieli zagiąć to magnetyczne pole, tą magnetyczną linię. So you'd like to have a little gravity. Chcielibyśmy mieć troszeczkę grawitacji stworzyć. So you see, as the waves add and multiply constructively, jak widzicie, podczas tego procesu, gdy fale się dodają i mnożą, they also add and multiply the phase velocity, the wave speed. Poza tym, że same siebie pomnażają i wzmacniają, także zwiększa się ich faza, ta ich częstotliwość i nasza prędkość, czyli częstotliwość, także się zwiększa oraz mnoży. And so that's why a portion of the compression of charge becomes acceleration of charge. Dlatego każda porcja, każdy wycinek tej kompresji, tego ładunku staje się przyspieszeniem tej kompresji. You see, as the wave front is accelerated, jak musicie zobaczyć, że jak czoło fali się przyspiesza, charge acceleration is called gravity. I przyspieszenie tego ładunku jest właśnie nazywane grawitacją. So actually, the ability to produce acceleration from compression using Golden ratio is the reason gravity exists. Więc ta zdolność tworzenia tej przyspieszenia podczas tej idealnej kompresji jest wynikiem tego jest tworzenie się grawitacji. This is the picture, yeah? I tak to można przedstawić w postaci graficznej. It's an actual equation-based map of hydrogen. I to jest tak naprawdę to jest graficzne przedstawienie równań, które opisują wodór. So when you make a magnetic map in your yard that looks like a rose, like a fractal, you make centripetal force for that reason. Więc jeżeli na przykład w naszym ogrodzie, czy w miejscu, gdzie żyjemy, tworzymy taką strukturę fraktalną na kształt róży, tworzymy tą siłę dośrodkową. That's how pine cones get the voltage from gravity called life. Dokładnie tak samo działają szyszki, które tworzą tą siłę dośrodkową, którą nazywamy życiem. That's why every living thing gets fractal or gets dead. Dlatego, wracając do tego sloganu, który możemy przykleić sobie na tył samochodu, każda żywa struktura, każdy żywy organizm musi być fraktalny, stać się fraktalny albo musi umrzeć. So that's why every living molecule. Dlatego każda żywa molekuła, when molecules see that life is happening, kiedy widzi, że zaczyna istnieć życie, pojawia się życie, the molecules rearrange themselves into a fractal to be part of that distribution. Każda wtedy z tych molekuł układa się w sposób fraktalny, by być częścią tego życia, tego procesu powstawania życia. That's why living materials breathe charge. Dlatego żywe organizmy, żywe materiały tak jakby oddychają tym ładunkiem. So everything that's not fractal is not part of life or mind. Więc wszystko to, co nie ma struktury fraktalnej, to o czym mówiliśmy wcześniej, nie jest częścią tego życia i nie jest tak jakby częścią umysłu, czyli życia i umysłu. Because living charge can't breathe through it. Ponieważ ten żywy ładunek nie potrafi przeniknąć przez taką strukturę niefraktalną. That's why your house needs to be made of biologic materials. Very simple. Dlatego właśnie nasze domy, nasze miejsca zamieszkania muszą być tak naprawdę zrobione z biologicznych materiałów, nie sztucznych, tak jak metale. Now,
this little science lesson. Ta mała lekcja nauki. That fractality causes gravity in life. Że fraktalność, natura fraktalna wytwarza grawitację oraz życie. You could see we could push this science. We could, this science really penetrates. It's fun stuff, yeah? Naprawdę jest to coś zajmującego i jest to coś bardzo ciekawego. We saw that peak perception and enlightenment were golden ratio in EEG, right? Jak pamiętamy, na wykresach EKG to właśnie ta szczytowy moment percepcji oraz szczytowy moment tej ekstazy, tego oświecenia i tego błogostanu. And we saw the golden spiral created the origin of alphabet and symbol. I tak samo alfabet i symbole są wszystkie pochodnymi tej zasady złotej symetrii. So the last little fun from the science class. I ostatni taki ciekawy element tej naszej lekcji fizyki. The fractal origin of color. Fraktalne pochodzenie koloru. We can do this in 2 minutes. I możemy z tym się uporać w 2 minuty. Photons, light, travel as donuts. Fotony światła podróżują w postaci takich tych torusów, tych pączków. And the cone of the eye where you see color can only be used as an antenna to measure the tilt or the phase angle of the photon. The cone of the eye. Yes. Czyli tak jakby stożek naszego oka, zbudowane oka, może mierzyć tylko obrócenie się, czy stopień, poziom obrócenia się tego torusa. So the visible spectrum, which is 1 octave, czyli i wtedy ten widziane spektrum fali is actually 180-degree rotation. Czyli jest obróceniem się o 180 stopni tej struktury. Red, green, jak widzicie, obracanie się blue. Wpływa na to, że pojawiają się w naszej odczuciu, w naszym postrzeganiu inne kolory. The precise wavelength of the primary colors, dokładne te długości fal tych kolorów głównych, translate to a simple, precise tilt or phase angle. Odpowiadają dokładnym, takim standardowym, typowym i podstawowym kątom. The primary colors are all the cube angles except. Jak widzicie, wszystkie poza fioletem, except violet. There's only 2 angles that make the primary colors that are not cubic. Jak widzicie, odpowiadają tym podstawowym kątom. And those 2 angles are 63 and 117 degrees. I chodzi o, zmiana jest o 62 lub yellow and blue. 80 And that angle, 63 and 117 degrees, is just the face angle of the dodecahedron. That's all it is. Te kąty 62 i 117, 63 i 117 odpowiadają kątom, które znajdujemy w tej strukturze także. The dodeca. So color is caused by photons phase conjugating. That's the reason color exists. Czyli kolor tak naprawdę powstaje przez to, że te fotony obracają się w tych fazach, w tych odpowiednich kątach. And when we really understand that, we can reinvent color healing and fusion. It's amazing, powerful. I kiedy to zrozumiemy, możemy tak naprawdę rozwinąć na nowo, czy odkryć na nowo metody leczenia poprzez kolor i fuzji koloru. But I can see that we're tired here. Enough science class for today. Widzę, że już jesteśmy zmęczeni tą nauką o fizyce, także skończymy na tym tą część. So our plan now was to talk about putting this into practice in your life. Teraz skupimy się na praktycznej stronie tego wszystkiego, o czym się dowiedzieliśmy, jak to wykorzystać w życiu naszym. But before we do that,
we can open the floor to questions, discussion, dialogue. Zanim do tego jednak przejdziemy, możemy przez chwilę mieć sesję pytań i odpowiedzi, jeżeli jakieś się nasuwają Wam w tym momencie. Anybody have questions about the science? Yeah? Czy ktoś ma jakieś pytanie dotyczące fizyki i tej naukowej strony całej tej teorii? Te różnice w kątach, jakie są, jeśli chodzi o poszczególne kolory, odległości nie znaczy tam 83, czy one też dają złotą proporcję? Do these, the question about angles. Yes. The angles of color, yes? The golden ratio is implied because ta zasada złotej symetrii jest zastosowana, ponieważ the proof, the evidence is mamy dowody na to, że that in order to make the rainbow, the photons have to approach each other in exactly the angle of the face of the dodecahedron. Po to, żeby powstała tęcza, te fotony muszą się do siebie zbliżać dokładnie pod takimi kątami, które odzwierciedlają budowę tego 12-ścianu. And the dodecahedron is a stellation of golden ratio. It's all golden ratio. I ta budowa tego 12-ścianu jest manifestacją, jest odzwierciedleniem dokładnie tej zasady złotej symetrii. And so effectively it means that the photons are conjugating by golden ratio to fuse plasma at the center, and that sorting is called the rainbow. To fuse plasma at center. Czyli, to ciężko wytłumaczyć. In other words, by approaching at that angle, the photons add and multiply by golden ratio to make fusion at the center. Czyli poprzez te kąty, pod którymi te fotony się poruszają, czy dostają, następuje fuzja, która jest wynikiem, czy jest dokładnie stworzona poprzez zasady złotej symetrii, poprzez ten stosunek złotej symetrii. And so the reason that the photons get sorted into the color bands is because of the golden ratio fusion. Czyli fuzja zgodna z zasadami złotej symetrii jest powodem, dla którego fotony układają się pod dokładnie takimi kątami, dając dokładnie takie barwy, o których tutaj mówiliśmy. When you stellate the dodeca like this, kiedy ustawi się ten 12-ścian w taki sposób, the x, y, and z value of every infinite vertex is simply golden ratio. Każda wartość na osiach x, y i z będzie odpowiadała tym zasadom złotej symetrii. It's the reason hydrogen exists. I dlatego między innymi wodór istnieje. It's the reason color exists. I dlatego też kolor istnieje. It's the reason bliss exists. I dlatego istnieje stan ekstazy, tego błogostanu. Any other questions? Jakieś inne pytania? Normal size question. Please, a normal size question. Yeah. Please. Jakieś pytania? Yes. Go ahead. Ale nie z dziedziny fizyki. So not from this science part. Anything. Wiadomo coś o losach smoczej rodziny po upadku Sumerów? To jest pierwsze pytanie. The first question is there anything known about the Sumerian dragon family after they have fallen? Rupert Murdoch just gave $1 million to the Republican Party. Tak, Rupert Murdoch właśnie jest może przykładem tego, co się mogło z nim stać, ponieważ dał $1 milion na rzecz partii republikańskiej, czyli on jest tak jakby Modern day Draco. jest tym dzisiejszym przedstawicielem rasy smoków.